No cześć Sylwia. Ja jakby co, już jestem pod blokiem, więc śmiało wysiadaj. Już tu się kończę przygotowywać do rozmowy. Dobra, dobra, dzięki. Nie potrzebuję ściąg. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Awe ty. Owe ja. No to co? Jedziemy na zajęcia. Jedziemy. O, tak. Jesteś już po nigdy tego słowa nie umiem wypowiedzieć. Drzemce strategicznej? Naprawdę, Dzisiaj? naprawdę. Nie, jeszcze nie. Drzemka strategiczna to jest taki rytuał od czasów studenckich, dlatego że... Co to jest w ogóle? Bo wszyscy mówią, teraz nie przeszkadzaj, nie wchodź tam, Sylwia jest na drzemce strategicznej. Albo jest Sylwia, nie, teraz ma drzemkę strategiczną. Co to jest w ogóle? To jest wynalazek z czasów studenckich, dlatego że kiedy przygotowywałam się do egzaminów, okazywało się, że mogę się uczyć tylko i wyłącznie jak jest cisza. Jest kompletna cisza. I jak nie słyszę ani innych odgłosów współlokatorów, ani miasta, więc to najlepsze to jest między 2 a 5 mniej więcej. W Więc nocy? w nocy, tak, w nocy. Więc, To jest ta drzemka tak, strategiczna. więc ja w tych godzinach pracuję i potem, żeby sobie to jakoś zrekompensować, w środku dnia bardzo często udaje się na tak zwaną drzemkę strategiczną, która trwa od 15 do 30 minut. I to jest drzemka strategiczna. Natomiast ta drzemka strategiczna nie zawsze kończy się dobrze, w tym sensie, że ja się mogę z tej drzemki strategicznej nie wybudzić. Czyli nie nastawiasz sobie zegarka, telefonu. Nie wystałam sobie, nie, dlatego że jestem święcie przekonana, że ja się z tej drzemki po 15 minutach obudzę. I zazwyczaj to działa. W 95% sytuacji to działa. W jakich godzinach najczęściej śpisz w dzień? To jest tak, że jak wracam z pracy i jak to był intensywny dzień, intensywny w sensie na przykład prowadziłam zajęcia, dlatego że to jest też taki koszt, o którym nie często się mówi, natomiast prowadzenie zajęć jest, oprócz tego, że jest czasochłonne, jest też energochłonne, więc właśnie po posiłku i zanim zabiorę się za pracę naukową, no to wtedy właśnie drzemka strategiczna. O tobie mówią twoi współpracownicy, znajomi, przyjaciele, bliscy, że chłoniesz życie. Takie określenie najczęściej pada. To wynika z tego, że tak mało śpisz i tak dużo godzin poświęcasz na to, żeby poznawać nowych ludzi, w nowe projekty się angażujesz. Wydaje mi się, że to jest kwestia mojej otwartości i tego, że ktoś kiedyś powiedział, że dobrze żyje się z taką zasadą listen, learn, lead, że właśnie żeby się otwierać na innych, słuchać i dzięki temu przysposabiać wiedzę i być coraz lepszym człowiekiem. I to jest, myślę, coś, do czego się stosuję. Ale generalnie bardzo lubię ludzi. Jestem bardzo towarzyska, więc może to też kwestia tego, że... Gdybyś tak mogła nie przyjść do pracy jakiegoś dnia, to czemu byś ten dzień poświęciła? Pewnie byłby to 1 albo 2 dni, dlatego że przyznam się szczerze, że nigdy nie byłam na urlopie, który trwałby, nie wiem, tam od 3 dni wzwyż. Także 3 dni to jest takie maksimum, kiedy mogę nie myśleć o pracy, mogę czegoś nie robić, mogę nie czytać, nie rozmawiać na tematy nauki. To jest taki totalny maksimum. Natomiast gdybym miała taki dzień teraz, mam tak długą listę książek, które chcę przeczytać, które w ogóle kupuję i składuję i one na mnie czekają i ja się do nich uśmiecham za każdym razem, kiedy je mijam. Natomiast kubka rośnie. Czyli nie mogłabyś mieszkać w mieszkaniu 27 m2, bo nie byłoby gdzie trzymać książek. Nie, dlatego mam właśnie u siebie w mieszkaniu specjalną część mieszkania, która jest wydzielona na biblioteczkę, na książki i uważam, że książka właśnie wydrukowana na papierze jest cudowna i to jest dla mnie zawsze dużo emocji, kiedy ją dotykam, kiedy mogę powąchać. To jest dla mnie takie doświadczenie wielowymiarowe. To nie tylko chodzi o to, żeby ją wziąć i przeczytać, ale naprawdę ekscytuję się nową książką. To też nie tylko czytasz książki, ale też piszesz, bo przygotowujesz się do doktoratu. Czy już tworzysz dzieło życia?
To jest chyba właśnie dzieło życia, dlatego że znów koszty napisania doktoratu, jeśli komuś chodzi po głowie, to serdecznie odradzam. Natomiast... Tak naprawdę walczy o pracę, żeby było jak najmniej doktorów i dlatego nie chcę, żeby Właśnie ludzie tak pisali. zawsze myślałam, jak ktoś to mówił, to zawsze tak to odczytywałam. Jestem na etapie bólu tworzenia, dlatego że bardzo zżyłam się już z moją pracą, bo to jest tak naprawdę, już piszę ją 3,5 roku, a badania przeprowadzam już grubo ponad 4. I cały czas mam przeświadczenie, że mój ostatni rozdział jest fatalny. O czym piszesz? Piszę z prawa Unii Europejskiej i temat będzie dotyczył ewolucji wspólnego europejskiego systemu azylowego. Ja analizuję wszystkie zmiany, które wprowadzono w tym systemie w trakcie trwania kryzysu uchodźczego, migracyjnego. Ja wysuwam taką teorię, że w ogóle to nie jest ani kryzys migracyjny, ani uchodźczy, tylko to jest kryzys wręcz instytucjonalny w Unii Europejskiej i fakt, że Unia sobie nie poradziła z tym kryzysem, ale też, że nie poradzi sobie z kolejnymi, nie poradzi sobie z przyszłymi, że te zmiany, które wprowadzono i wola i chęć współpracy pomiędzy państwami członkowskimi jest tak nikła, że kolejny kryzys znów nadwyręży bardzo mocno poczucie europejskiej solidarności, unijnej solidarności. Generalnie ta polityka migracyjna jest bardzo mocno eksternalizowana, czyli prowadzi się ją na zewnątrz, prowadzi się outsourcing polityki migracyjnej. Więc na tym jesteśmy na etapie, kiedy jak w kreskówkach, jak ci woda cieknie z wielu miejsc naraz, ty przykładasz takie łaty albo próbujesz rękami to zatamować i to przez jakiś okres się sprawdza, natomiast potem dochodzi do eksplozji, więc ja myślę, że to jest dopiero przed nami. Przed nami. Tak, jeśli nie podejmiemy bardziej radykalnych działań. No to ciekawe, co mówisz i jak krytycznie oceniasz działania Unii Europejskiej, bo ty jak studiowałaś prawo, a potem dziennikarstwo, to wtedy pokochałaś Europę. Ja kocham Europę, ja dalej kocham Europę, ale też uważam, że każdy z nas powinien wziąć odpowiedzialność za tą Europę. Mało jest takich postaw, które już powinniśmy sobie wykształtować. Jesteśmy z tych samych lat, to zdradzę tutaj sekret z Szymonem, więc my byliśmy tymi szczęściarzami, bo jeszcze co prawda urodziliśmy się w komunistycznej Polsce, ale jak byliśmy nastolatkami, to właśnie te zmiany były, dziećmi nastolatkami, te zmiany były wprowadzane, wchodziliśmy do Unii Europejskiej i dobrze wiesz, że ten poziom ekscytacji był znacznie wyższy i on dalej jest wysoki, natomiast tak jak mówię, nie potrafimy jeszcze tego przekształcić na narzędzia wpływu. Mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Czy jest taki kraj na świecie, do którego chciałabyś się przeprowadzić i dlaczego to są Stany Zjednoczone? Tak. Jak już nasi słuchacze, Widzowie. jak już nasi widzowie wiedzą, jesteśmy mniej więcej z tych samych lat, więc wiesz, że jak Ósemka byliśmy z przodu. dziećmi, 8 z przodu. Jak to brzmi? Ta druga cyfra już trochę dalej, żeby nie było wątpliwości, że jesteśmy z tej drugiej połowy. Natomiast to był taki okres fascynacji dziecięcy Stanami Zjednoczonymi i on dotrwał do tej pory. Ja w ogóle, jeśli miałabym zdradzić swoje guilty pleasure, czyli coś, co mi daje bardzo dużo przyjemności, a niekoniecznie przekłada się na jakieś korzyści, to ja cały czas żyję tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ja jestem amerykanofilką i cały czas to głośno powtarzam. Czyli To był ten ład taki transatlantycki, ten ład powojenny i to, że właśnie mogliśmy rozwijać się i budować spokojnie pod parasolem, który zapewni nam Stany Zjednoczone. Ale tak, Stany Zjednoczone to jest moja wielka miłość. Co prawda też teraz bardzo krytycznie. Byłam w Stanach w kwietniu ubiegłego roku w okresie świąt wielkanocnych, więc to już są inne Stany. To już są na pewno inne Stany niż wtedy, kiedy pojechałam pierwszy raz jako dziecko i ten zachwyt tak, to już zdecydowanie jest inna perspektywa, ale to też myślę, że wynika z tego, że nam żyje się po prostu lepiej. Ta Polska nasza jest faktycznie lepsza niż kiedyś. Ta różnorodność mnie bardzo urzekła, czyli to, że jesteś na małej powierzchni Nowego Jorku, jesteś na Brooklynie i przechodzisz z jednej dzielnicy do innej dzielnicy i to jest tak, jakbyś był w zupełnie innych państwach. Ta otwartość na drugiego człowieka, to nie osądzanie go przez wzgląd na wygląd, na taką, przynajmniej na tamtym etapie, bo mówmy się, że to znów to takie było może dziecięce. To znaczy teraz też trochę nastroje się zmieniły i jednak dojście Donalda Trumpa do władzy wpływa na odkrycie się takich ran, które do tej pory wydawało się, że są już zabliźnione i znów pojawiają się problemy związane z rasizmem, z dyskryminacją w społeczeństwie, ze szklanymi sufitami. Czyli co, wychodzi na to, że to tu mamy piękne miejsce do życia. To jest, słuchaj, właśnie to jest też coś, co we mnie dojrzewało bardzo długo, bo jak ja przyszłam na studia do Rzeszowa, byłam po rocznym pobycie w Stanach właśnie,
Mieszkałam w Nowym Jorku, więc wiesz, dla takiej młodej osoby mieszkanie w Nowym Jorku z wszystkimi jego urokami i niebezpieczeństwami. Słynne syreny policyjne w środku nocy, jak to na filmach zawsze się Kluby przedstawia. oczywiście, mieszanka, ta wielokulturowa, ten tygiel, jeszcze wtedy tak byśmy to określili, teraz już się raczej tego pojęcia nie używa. I wróciłam i tak myślę sobie, okej, no poradziłam sobie, mieszkałam przez rok w Stanach Zjednoczonych, ja przyjdę na te studia, skończę to prawo i to będzie tylko taki mój przystanek. I wraz z okresem czasu, wraz z upływem czasu okazało się nagle, że ten Rzeszów jest coraz bardziej taki przyjazny, perspektywiczny i daje niesamowite możliwości. Gdybyś Ty mi na początku powiedział, jak przyszłam tutaj mieszkać, jak przyszłam tutaj na studia, że ja będę pracować w środowisku tak wielokulturowym, że będę pracować z ludźmi z kilkudziesięciu krajów, że będę na co dzień porozumiewać się w języku angielskim, nie uwierzyłabym. Wspomniałaś przed chwilą, do studentów wrócimy, ale wspomniałaś przed chwilą, że To dobrze, bo to mój ulubiony temat. sporo bliskich osób w Stanach mieszka, Tak. ale też jedna z takich bliskich osób pracuje na tej samej uczelni z Tobą. Dodatkowo ma tak samo na imię i coś z nazwiskami jest pokręcone. Sylwia, ty jesteś Sylwia Katarzyna Mazur. Jestem Sylwia Katarzyna Mazur. Dlatego to K zawsze w Twoim podpisie w mailach i na Twojej stronie osobistej Tak. jest napisane. Ale jest też Sylwia Banaś-Mazur. Sylwia Banaś-Mazur, tak, więc tutaj full disclosure, to jest moja bratowa. Właśnie. To nie jest opowiedz przypadek. trochę o tym, To nie jak jest wyglądają przypadek. Wasze maile, bo zwracamy się teraz do studentów. S-Mazur, S-Mazur to jestem ja. Rzeszów.pl. S-Mazur to, szanowni państwo, więc to jestem ja, S-Mazur. A mimo, że ta druga Sylwia Mazur... Jest Banaś-Mazur, to w adresie mailowym uczelnianym zachowała swoje nazwisko panieńskie, więc to jest S-Banaś. Właśnie. Sylwia Czyli Banaś. sbanas@wszrzeszów.pl to jest kosmetologia, tak? To jest wydział medyczny, Medyczny? tak. Nie kosmetologia, kosmetologia? Wydział Wydział medyczny na bo pewno. oczywiście tak, na kosmetologii też prowadzi zajęcia. Także drogie panie właśnie z kosmetologii, państwo z fizjoterapii, jeśli piszecie maila, to upewnijcie się, do której prowadzącej wysyłacie tego maila. No bo- Konfuzja, dużo tego skomponowania wynikało też z tego, że obie prowadziłyśmy w tym semestrze ten sam przedmiot, podstawy prawa, więc stąd tyle pomyłek. S-Mazur to jest ta pani, a S-Banas@wszrzeszów.pl to jest ta druga Ta lepsza. z Wydziału Medycznego. Jesteś rzecznikiem Rzecznikiem dyscyplinarnym. dyscyplinarnym do spraw studentów Ścieżek anglojęzycznych, tak. a zresztą ta druga Sylwia do spraw polskojęzycznych. Także Co za świat! Żeby nie komplikować, nie utrudniać, stwierdziłyśmy Znowu tak, dwie rozdzielamy. Sylwie. Tak. Ja naprawdę dużo jestem w stanie zrobić dla studentów, natomiast są rzeczy, które mnie frustrują i Ja właśnie powiem. Powiedz. Ściąganie. Tak jest. Słyniesz z tego, na uczelni chyba najbardziej, że jak przyłapiesz kogoś na ściąganiu, to jest już jego koniec. To już nie ma wybaczenia. Przynajmniej w danym semestrze. Tak, to nie Przynajmniej ma w danym wybaczenia. semestrze. Dlaczego tak? Tak. Z czego to wynika? Bo to nie jest po prostu taka złośliwość, a wręcz przeciwnie. Nie, to nie jest złośliwość. To jest coś, co nabyłam w sobie, jak studiowałam w Stanach. Może studiowałam to za duże słowo, jak kończyłam kursy w Stanach i potem też brałam udział w takiej szkole letniej adresowanej do studentów prawa prowadzonych przez Catholic University of America. I wtedy mnie zachwyciło to, że ci studenci, dla nich to jest tak oczywiste, że ich ocena jest oparta tylko o ich wiedzę, o to, jak dużo pracowali, jak dużo się przygotowali. Biorą poprawkę na to, że jedni są bardziej zdolni, inni są mniej zdolni, więc próbują poświęcić więcej tego czasu. I to wtedy tak ze mną zostało, bo tak jak mówię, wtedy byłam na 4. roku studiów w Polsce i byłam zdziwiona, że nawet studentom prawa to ściąganie przychodzi tak lekko. Żeby też tutaj była jasność, że za ściąganie oczywiście tak od razu jest ocena niedostateczna. Natomiast jak widzę, że osoby próbują się z sobą komunikować, to po prostu obie dostają żółte kartki i dopiero przy drugiej żółtej kartce osoba jest usuwana z egzaminu, z zaliczenia. Czyli to widzisz, to wykazuje się elastycznością i ja rozumiem, że to jest naturalne, że chce się pomóc swojemu koledze albo koleżance. No i dlatego jest żółta kartka. Ale ja chwalę bardzo Twoją postawę, bo
Ja sobie tak myślę o tym, co potem ktoś ściąga, kto nieuczciwie zdobywa te oceny. No, pomijając już w ogóle fakt, że to jest nieuczciwe i nie powinno wchodzić w grę, to co potem z wiedzą takiej osoby w praktyce. No, wyobrażam sobie chirurga, kardiochirurga, który ściąga Dokładnie. i dostaje dyplom i pracę nieuczciwie. No, ja nie chciałbym iść do takiego chirurga. Nikt z nas Nie chyba chciałbym się chciałby, tak. bronić w jakiejś tam sprawie uprawnika, który też w ten sposób doszedł do swojego stanowiska. To chodzi też o przyszłość tych ludzi, o zaufanie jakieś takie międzyludzkie, nie? Co więcej, to chodzi też o naszą uczelnię. Dlatego, że graduowaliśmy, kończyliśmy oboje, jesteśmy absolwentami i tak jak to jest przykład, który zawsze podaję swoim studentom. Wasz dyplom będzie miał taką samą wartość, bo będzie osoba, która będzie ciężko pracowała, która będzie się uczyła, która będzie się angażowała, bo jest bardzo dużo studentów, którzy angażują się w wiele działań i ich dyplom będzie miał taką samą wartość jak dyplom osoby, która po prostu się ślizgała przez czas studiów i robiła wszystko, żeby tylko nie pochylić się nad książką i nie studiować albo próbować oszukiwać. Z drugiej strony studenci, mimo takiego podejścia, mówią o tobie, że jesteś uśmiechnięta, że masz poczucie humoru, że cię lubią, Tak? że lubią chodzić na twoje zajęcia. Ja tak staram się być bardzo otwarta, bo wiem, że ten proces zdobywania wiedzy, on nie jest linearny. To nie jest tylko przyjście, wyłożenie tego, co ma się wyłożyć, zamknięcie drzwi, tylko to chodzi o stymulację, chodzi o to, żeby te osoby faktycznie wyniosły z tych zajęć jak najwięcej, żeby otrzymały fundament, który potem pozwoli im pracować samym, pozwoli im tworzyć nadbudowę. Więc ja uważam, że właśnie nauczyciel taki powinien być otwarty, ciepły, zachęcający, motywujący. Żeby atmosfera była sympatyczna. Żeby to było takie środowisko, które sprzyja przysposabianiu wiedzy. Współpracownicy twoi mówią, że kiedy masz coś do zrobienia, to nie pytasz, czy trzeba to zrobić, a może nie. Zadajesz tylko jedno pytanie: na kiedy? Po to, żeby i tak przekroczyć deadline. Jestem prokrastynatorką, jestem ewidentną prokrastynatorką i to jest też coś, nad czym pracuję od nie wiem którego roku, moje noworoczne postanowienie, nie będę odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę. Natomiast często jest tak, że są rzeczy pilne i pilniejsze, często jest też tak, że wpadają po drodze mniejsze zadania, od których od wykonania tych mniejszych zadań jest uzależniona praca innych osób, więc trzeba je zrealizować szybko, ale dzieje się dużo i to chyba dobrze, że się nie nudzę. Chciałam powiedzieć o tym, że jedną z największych zalet mojego miejsca pracy są właśnie osoby, z którymi pracuję od samego początku i dlatego też myślę, że tak lubię swoją pracę, bo przyjście do miejsca, gdzie wiem, że są osoby, które są bardzo przyjaźnie nastawione i które myślą w takich konwencjach zespołu, drużyny, to naprawdę sprawia, że bardzo lubię uczelnię i to też przekłada się właśnie chyba też na lojalność względem pracodawcy. Pracowałaś też, pracowałaś też z takim człowiekiem, który siedział na tym samym fotelu, dr Konrad Szocik, przy projekcie... Pozdrowienia dla doktora Szocika. Przy projekcie marsowym. Tak. On zajmował się sprawami filozoficznymi, religijnymi, takim przetrwaniem człowieka na Marsie, takimi sprawami społecznymi, może o tak to ujmijmy. Jaka była twoja rola w tym Ja zespole? byłam tam odpowiedzialna za kwestie dotyczące prawa. Prawo na Marsie. Prawo na Marsie, tak. No, trzeba by było uregulować sporo kwestii. Przede wszystkim musiały być to kwestie związane z dostępem do zasobów, dlatego że najprawdopodobniej zasoby byłyby ograniczone. Uważam, że prawo to jest taki system, dobre prawo to jest taki system, który jest przygotowany, ono nie musi być kazuistyczne, ono nie musi być zbyt dokładne, natomiast ono pozwala ludziom wiedzieć, jak zachować się w danym momencie. Dlatego tak ważny jest ten aspekt prawny związany z naszą kolonizacją Marsa. Tak, także tutaj zespół jest rzeszowski przygotowany w cyklu Rzeszów żąda dostępu do morza, żądamy dostępu do Marsa i my na tym Marsie się znajdziemy prędzej czy później. W jakim języku będziemy się tam komunikować? Pewnie po angielsku, co? Pewnie tak. Tak byś pewnie tak, chciała. pewnie tak. Zabrałabyś ze sobą pewnie wszystkich swoich anglojęzycznych studentów. Byłoby mi bardzo miło. To znaczy może nie wszystkich, może tych, którzy nie ściągają. Ale Szelzę byś zabrała. Zabrałabym. Miss International to jest, to jest moja studentka, która zaliczyła przedmiot w pierwszym terminie, także absolutnie nie ściągała. Absolutnie nie ściągała, a poza tym to jest też kwestia tego, że prowadzący zapamiętują nauczycieli nie tylko z sali wykładowej, ale studentów zapamiętują studentów nie tylko właśnie z sali wykładowej, z sali ćwiczeniowej, ale także właśnie z korytarza, z sali. A wiesz, co o tobie mówią ci studenci? Że ty ich pamiętasz po imionach nawet po latach.
nawet po latach, że wiesz, ilu masz tak semestralnie główek? Ciężko określić, bardzo Ale dużo, w bardzo setki, w dużo. tysiące by no, to w pewnie setki szło. w setki na pewno co roku jest. To jaki masz na to patent? Że pamiętasz imiona? To jest nawet nie tyle kwestia zapamiętywania imion, co kwestia zapamiętywania twarzy. Mam bardzo dobrą pamięć do twarzy, ale to jest, mówię, to jest też coś, co ułatwia mi relacje międzyludzkie i właśnie to, że jestem osobą taką towarzyską, bo ja właśnie wszystkich zapamiętuję i wiążę historię z twarzami, także ja wiem, komu kiedyś jak go poznam. To jest klucz, to jest bo cały klucz. co ważne, to chodzi też o to, że to nie są Kasia, Basia, Jacek, tylko to są takie imiona, które często nawet trudno przeczytać, jak są napisane. Zgadza się. A ty je po prostu tak łapiesz w głowę i Ale to jest pamiętasz. też kwestia doświadczenia, bo pierwszy rok to było łamanie języka i próba przeczytania tych imion. Ja nawet czytałam same imiona, ponieważ bałam się wypowiadać te nazwiska, by tak, żeby kogoś nie urazić. Natomiast na tym etapie to jest naprawdę już kwestia, więc dla mnie to środowisko wielokulturowe jest tak naturalne i ono jest tak dla mnie sprzyjające, że po prostu się dostosowałam i trwam. To jest takie niezwykłe, jak ktoś pamięta twoje imię i czuje się po prostu nie numerem indeksu, a człowiekiem na uczelni, nie? To chyba o to chodzi. Sylwia, ty jesteś też opiekunką samorządu studenckiego. O tak. Powiedz, to jest taka kula u nogi, problemy i Nie. ciągle coś od ciebie chcą i ciągle przeważnie są to problemy. Nie, od razu wyjaśniam. Właśnie ta moja rola jest bardzo nieinwazyjna. To znaczy z góry zaznaczono, władze z góry zaznaczyły, że samorząd jest samorządem. samorządem. Tak? Więc to jest tylko kwestia wsparcia i kwestia porady. Samorząd to są naprawdę osoby, które są świetnie zorganizowane, które są odpowiedzialne, które mają już tak dużo doświadczenia w organizowaniu już cyklicznych niektórych z tych imprez, że ja naprawdę jestem bardziej niż dumna z tego, że mogę się nimi opiekować. No to pewnie teraz jak nas oglądają, to buzie się rumienią. Pozdrowienia dla całego buzie się zespołu rumienią. samorządu studenckiego, tak jest. Nie wiem, jakie ty masz od nich sygnały, ale oni... No, ja wiem, że to głupio brzmi, bo już chyba o trzeciej grupie ludzi mówię, że cię lubią, szanują, że lubią z tobą pracować, bo to i studenci, i współpracownicy. Teraz trochę jakby tacy podwładni, tak chyba możemy to określić. Co w tobie takiego jest? Ja cię lubię. Szymi, ty kogoś lubisz? No, Ty kogoś lubisz? zobacz, jaka Ty taki niespodzianka. cynik, nihilista i kogoś lubisz? Chciałbym wyjaśnić od razu, drodzy Państwo, bo ja wiem, że o mnie krąży taka opinia. Gdzie jest problem we mnie? Powiedz, To nie bo jest ty się kwestia znasz na problemu, tym. to nie jest kwestia problemu. Ja mam myślę, wrażenie czasem, że ja naprawdę coś takiego mówię fajnego, z humorem, życzliwie. A ktoś taką minę zrobi i mówi, Ja już tak, myślę, Szymi, że ty jesteś bardzo zdystansowanym człowiekiem tego, co się dzieje, że ty nie przeżywasz. To znaczy w tej zewnętrznej powłoce, bo jesteś bardzo taki właśnie, że reagujesz, empatyczny. Nie wiem, nie chciałabym cię nazwać socjopatą, ale jakimś patą. ale jakiś pato, coś tam, o widzisz, a to a propos twojej żony, nie? Jakiś pato gdzieś tam jest. Ja myślę, że też jesteś przenikliwy, jesteś bystry, więc jest ci łatwiej patrzeć na pewne zjawiska z góry. Żona mi mówi, że jestem patologiczny, to prawda? Jesteś takim człowiekiem też, który osiąga swoje cele. Jest człowiekiem zdecydowanym, twardym, takim, no nie taką ciapą życiową. Raczej nie. A jednak masz niesamowitą sympatię i to z różnych stron, nawet u tych, którzy nie zdają egzaminów u Ciebie. No, oni rozumieją dlaczego. Wiedzieli, że przegięli, bo wcześniej powiedziałaś im, że takie będą konsekwencje i po prostu je realizujesz. Jasno wyznaczone zasady, Szymonie. Tu jest klucz. To jest klucz. Tu jest klucz do wszystkiego. Oto człowiek skarb w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zajeżdżamy właśnie pod siedzibę naszej uczelni, więc tu może przyparkujemy. Więc no, ja Wam już zazdroszczę, że z Sylwią Katarzyną Mazur możecie mieć zajęcia, bo ja chciałbym, a nie było mi dane. Może kiedyś. Może jeszcze kiedyś. Może już- jeszcze, wszystko przed Tobą. Wszystko, może zapiszę się. Na jakich kierunkach teraz wykładasz? Teraz właśnie w tym semestrze, o dziwo, w semestrze letnim będę prowadzić zajęcia na ścieżkach polskojęzycznych i będzie to przedmiot, o którym marzę już od bardzo dawna. O. Będzie to prawo międzynarodowe. A drugi przedmiot to będzie międzynarodowy rynek pracy. Bardzo dziękuję za przemiłą Bardzo dziękuję. rozmowę. Powodzenia na zajęciach i dalej nie pozwalaj ściągać. Nie będę. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Nasz fotel nadal jest czysty, nadal jest gorący. Piszcie w komentarzach pod spodem, z kim chcielibyście, abyśmy porozmawiali następnym razem.
Czas na drzemkę strategiczną.